Witam serdecznie wszystkich moich widzów mojego kanału. Dzisiaj tutaj odwiedzam kolegę sędziego. Przedstaw się tutaj moim widzom i powiedz, w jakim oddziale lotujesz. Także jakbyś mógł tu się przywitać z widzami. Witam Cię, Krzyszku, witam wszystkich tam Twoich widzów kanału. Nazywam się Radosław Mroczka, lotuję razem z małżonką Małgorzatą w oddziale Jasło 0288 okręg Rzeszów. Tak, tutaj nadmienię, że przyjechałem do Cię odwiedzić, bo trzeba współpracować z kolegami i obdarowałeś mnie tu 2 młódkami, które sobie odbieram. U Ciebie mój materiał z rodziny Rudych został, bo na wypożyczeniu były sobie tu 2 gołąbki z tej rodziny. A nadmienię, że kolega tu takich o Twoich sukcesach, bo może wszyscy nie wiedzą, byłeś też mistrzem Polski, miałeś okazję, nie? Tak, byłem mistrzem Polski w 22 roku w kategorii C. Byliśmy też wicemistrzami Polski w generalnym mistrzostwie, wicemistrzami Polski w B-klasie, wicemistrzami Europy, czyli intermistrzostwo. Aha, te intermistrzostwo, tak? Intermistrzostwo, czyli Europy Środkowej. Także wyniki są od lat. Co to za gołąbka tutaj trzymasz? A tutaj jest, że tak powiem, samiczka mojego bazowego samca, starego czerwonego. To jest samica rozpłodowa, nigdy nie lotowana. Akurat chciałem znaleźć jakiegoś tam gołąbka, no to pierwsza z brzegu, samica rozpłodowa. Matka jej też 3 jedynki na oddział w swojej karierze. Także no sprawdza się samica w rozpłodzie. Sprawdza się. Jak tam ten sezon przebiega? No sezon, że tak powiem, to co było ciężkie, to szło tam coś ugrać. To co było lekkie, z wiatrem przewiane, no to po prostu no coś tam się poudawało. No jakaś kategoria, generalne mistrzostwo Polski zamknięte. Coś tam GMP zamknąłeś w miarę dobrym wynikiem i czekasz czekam już na ogólną klasyfikację. No ja nie wiem, czy to można nazwać w miarę dobrym wynikiem, no ale tam pod te 1850, coś w tym przedziale. B-klasa zamknięta, też tam jakiegoś rewelacyjnego wyniku nie ma, takiego na skalę krajową, ale wiesz, ten GMP, ja patrzyłem na tych wynikach po okręgach, czy tych systemach, które już mamy dostępne, to w okręgach to zamyka 5 ludzi, 6, 7, u nas w okręgu miało szansę zamknąć 6, a nie wiem, czy zamkło, także tych wyników naprawdę zamkniętych jest bardzo mało, nawet na systemie tam chyba wszyscy w Polsce, co to jest zamknięte GMP, a większość ma pozamykanych, to w ogóle 300 paru jest tylko wyników ogólnie, także to wynik masz. Ten sezon był po prostu kosmiczny. Taki śmieszny. Śmieszny. A ty mówisz, co żeśmy rozmawiali, że tobie popsuły te loty wieczne. Tak, na szybkości 700-1800, no nie te, co były lotami, jak to się mówi, lotami prawdy, czyli ciepło, delikatnie pod wiatr na szybkości tam 1250, poniżej 1200, no to wychodziło fajne GMP, no ale no niestety, nie można mieć wszystkiego. Tu też powiem tak odnośnie narzekania, lot narodowy Bruksela. Ja tu powiem, że do Ciebie tu jest 1230 km. Także to już jest drugi kraniec Polski praktycznie, jedne z najdłuższych odległości jakie są, o ile ktoś może narzekać, a też dawałeś, bo... No tak, pierwszy dzień był gołąbek. Pierwszego dnia miałeś też. Fakt, że to była lekka Bruksela i tak dalej, ale i tak na tej odległości to... Tak, no to tutaj o sąsiedniej miejscowości kolega z sekcji, gołąbek kolegi z sekcji wygrał ten lot okręgowy, no nie. To on był, można powiedzieć, chyba po 12 godzinach i 48 minutach. No to trzeba szacunek na tym dystansie, nie? Bo tam co innego, nie obrażając gdzieś tam Szczecina i gdzie mają 800, 700 i dostawali po 12 czy o 13 przy wiecznej pogodzie, ale tutaj jednak lecieć te 500 więcej, no to jest wyzwanie straszne. A w zeszłych latach były ciężkie Bruksele, to też dawałeś i też miałeś. Tak, ale powiem szczerze, w tamtym roku nie uczestniczyłem w Brukseli. Koliduje nam to troszkę z koszowaniem na te loty maraton. W tym roku też koszowanie na Brukselę było w czwartek, na maraton było w ten sam dzień, tylko w godzinach wieczornym. No też dużo biegania. Oddalone było od mojego gołębnika, można powiedzieć, około 100 km, bo trzeba było z tymi gołębiami jechać do Rzeszowa. Musiałeś do Rzeszowa jechać? No akurat tak żeśmy się dogadali, że kolega zawiózł gołębia, a ja jechałem na otwarcie zegarów. Ale to tyle poświęcenia było trzeba, żeby zakoszować na ten lot. Tak. Bo u was na tej nie było punktu wkładań. Bo na tej odległości nie ma chętnych, nie?
No nie ma chętnych, narzekają, że za wszystko trzeba płacić. To ich chyba najbardziej boli, no nie? A teraz się przygotowujesz do lotu też 900, tak? Bo pod supermaraton 2 maratony teraz masz mieć, nie? Nie, teraz mam 500, już jestem po 2 maratonach. Aha. Teraz mieliśmy w sobotę, przepraszam, maraton. Miał być lekki, miał być wiatr zachodni, no wyszedł troszkę taki inny, no te gołębie zaczęły siadać, można powiedzieć, 16. Także wszystkich zaskoczyła ta pogoda, bo wszystkim się wydawało, że będzie lot lekko, będzie bo lekki. 1700, tam 1600 mogą wpadać te gołębie, a tu się zaczęło od szybkości 1350 w oddziele, czy tam 60 i no przyciągło się to troszkę, no nikt się nie spodziewał takiego lotu, że będziemy tam bili konkurs pod godzinę, no nie? No, tu tak wspomnę jeszcze... 500, teraz mamy 500 na 27 ostatnią do C-klasy, no i lot tą 900. Zamykający supermaraton. Supermaraton, ale on nie jest brany do mistrzostwa oddziału. No tak. Lot okręgowy. No ale dlatego masz dylematy, na który lot dawać, jakie gołębie? No to tak, muszę troszkę podzielić ten gołębnik, bo też gołębie, które tam można powiedzieć powalczyły na tym maratonie, albo tam trochę się przypóźniły, doleciały w niedzielę. Nie wiem, czy będą akurat w stanie podołać tej odległości 900 km. Pewnie jeszcze jutro zrobią jakiś trening i chyba na tym się skończy ich trenowanie. Wokół gołębnika już po prostu swoje przeleciały, więc jak pójdą, to pójdą pewnie z marszu do kabiny. Jak będzie decyzja, no zobaczymy, jakie będą warunki. Jakby miało być z wiatrem, to pójdą inne gołębie, a jak będzie lot wymagający taki dwudniowy, to pójdą inne gołębie. No zaznaczy, że ty rocznych na pewno nie położę. W tamtym roku kładłem roczne na 900, robiły konkursy, ale w tym roku już nie. Już nie, ale teraz za 700 roczne miałeś. Miałem roczne, tak. Miałem roczne, no i między innymi była 5., 6. na gołębniku roczna. No to tak, ty lotujesz totalnym wdowieństwem, coś o swoim metodzie lotowania powiedz. Totalne wdowieństwo, na sucho, bez chowania młodych, gołębie siedzą raz na jajkach, do oporu, ile chcą to siedzą. Z reguły to schodzi tak 4 tygodnie zaczynają schodzić, no nie, z plastików. A tu powiem jeszcze tyle, że z tego co Cię wysłuchałem, masz ten GMP 1850, ale do GMP Ty w drużynie miałeś 24 roczniaki, z tego co mi mówiłeś, 50. 50, tak, 24 roczne. Czyli połowa 50 to roczniaki. Tak, młoda drużyna. I tak mówię, że na przyszłość się chcesz ograniczyć do 50 gołębi, bo szkoda Ci tych gołębi spoza 50, szkoda mi gołębi takich rocznych i dwuletnich, no jak one mają być tam w 50, a tu no niestety, bo tam damy 4-latka czy 5-latka wybitnego, no nie. No mam przecież w drużynie w tej 50 do generalnego mam samice, które były w drużynie mistrza Polski, były w drużynie 5. przodownika w Polsce w C. Tak. No i one dalej latają, dalej robią wyniki, tam mają po te 8 konkursów. Ale uważasz, że szybsze są te młodsze? Szybsze są, no bo nawet jak analizuję tam te loty B czy C, no to są gołąbki, które tam przykładowo mogły być w drużynie w B, a są za 50, no bo miejsce zajęły, no, że tak powiem, emeryci. No nie. No i tak do tego podchodzisz. Tu wspomnę jeszcze, że jesteś tak jak ja sędzią. Tak. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność sędziować właśnie okręg Nowy Sącz, tam żeśmy się w sumie zgadali, żeby się tam powymieniać materiałem. No i za to rude dojechały tutaj do hodowli. Tylko że nie chciały płodzić rudych. Tylko że no akurat nie było rudych, no ale miejmy nadzieję, że teraz dzieci po prostu z tych gołąbków razem połączone dadzą akurat rudy kolor, no nie. Może się uda. Mam taką nadzieję, jak nie w pierwszym pokoleniu, to w drugim na pewno gdzieś te rude wyjdą. Tu mam nawet zaczątek, samiczka też nakrapiana wrzuca z rudymi, z czerwonymi, to może akurat się pokrzyżuje. Może akurat się pokrzyżuje. A powiedz, co byś powiedział hodowcom o tym sezonie, bo ten sezon ogólnie w Polsce był bardzo ciężki. U Ciebie na gołębniku takich strat wielgachnych nie było, chociaż też się tracą pojedyncze dobre lotniki, bo dużo kolegów mi mówi, że brakuje mu jednego, ale najlepszego lotnika. Brakuje mu, że tak by z tych dobrych, że tracą się w tym roku dobre gołębie. Tak, też taką sytuację miałem, leciliśmy 350, bardzo szybki lot, szybki nalot tych gołębi, a wydruk, pak, no brakuje tam 2-3,
do wieczora 2 dolatują, tego trzeciego, no kurde, nie ma samicy 4-letniej. Jeszcze, no że tak powiem, w tym roku chyba tam mając 5/6 wkładań, cały czas typowana w loty do GMP, czy tam jako roczna, czy jako 2-letnia była, czy jako 3-letnia leciała, ta samica nigdy nie była włożona poza 10, no nie. No. Więc traci się bardzo dobre gołębie, no teraz na maratonie, na tym locie w sobotę też, no 2 samczyki 4-letnie. No dałeś 33 gołębie, brakuje 2. Brakuje 2 samczyków. Ale rewelacyjnych. Tak, i 1 2-letniej samicy, no nie. No W sumie brakuje 4, no ale to te 3 tak chciałbym, żeby one tu były. No bo 4-latek, żeby u Ciebie żył, to Tak. musiał coś przelecieć. No, żeby był, znaczy on może by żył, bo tam jak ja tam nie usunę, tylko tam jak ten to komuś podaruję. Tak, ale do drużyny lotowej, Tak, to o tak, to mi tak, chodzi, tak, tak. bo jakby... No nie miałby tu się, że tak powiem, karmy za darmo. No nie? Do drużyny po prostu, Tak. że Ci jest niepotrzebne, Tak, bo tak, ewentualnie wtedy, wiadomo, jak już Ci jest gołąb niepotrzebnych, to jest dość chętnych, żeby te gołąbki sobie tak. odebrać i mogły sobie... Niech coś hodują, przecież też co roku też tam odmładzam częściowo o rozpłód. Nie lubię tam trzymać takich starych gołębi. Oczywiście są zasłużone stare gołębie, które no nie ma szans, żeby wyszły z gołębnika, to po prostu jak im już odejdą do krainy wiecznych lotów. Otrzymałem w ręce teraz 0,9 rocznik przyniosłeś, Tak. który ma jeszcze jajka dobre, zalężone, więc gołąbek, mówię, no całkiem przyzwoicie się trzyma, a ty mówisz, no ale on jest 0,9, on ma 16 lat i to trochę zmienia postać rzeczy, Tak. bo mówię, że no już trochę mięśnia mu brakuje, no ale jak on ma 16 lat, Tak. to on nie ma prawa mieć tego mięśnia, ale oko jeszcze taki w starym stylu, jak dziś oczy gołębi nie mają, to dlatego pewnie siedzi w tym rozpłodzie. Tak, chodzą tam, że tak powiem, też stare samice z 10 roku, które zaczynały zaczątek tej naszej hodowli, które były To z pierwszym. sentymentu. Tak, z sentymentem między One innymi. jajka niosą chyba już nie? Nie. Teraz czytałem, kurde, już nie pamiętam nazwy, mam ulotkę, jakaś nowa firma, innowacyjny sposób odzyskiwania płodności gołębi. Nie będę się teraz na ten temat wypowiadał, bo za mało o tym pamiętam, ale Coś takiego jest do gołębi? Jest. Jutro, jak będę u siebie w pracy, mam ten artykuł, to przyślę Ci zdjęcie No. po prostu na tam WhatsAppa czy na Messengera. Sam poczytasz, zobaczysz. Jest tam jakaś ta technika, tak wstępnie tylko rzuciłem na to oko, no nie? A między innymi z 10 roku samica chodzi babcia złotej medalistki z Breszowa w kategorii C w dalekim dystansie, no nie? To nie ma szans takiego gołębia usunąć, ona musi już Dożywocie mieć. Dążyć do krainy wiecznych lotów. Chodzi samica czarna z 10 roku, też przywieziona z Podhala od Zbyszka Omylaka. Też wydawała super dzieci. Jeszcze jako 11-letnia wydała mi samicę, która była w drużynie 5. przodownika w Polsce w C. Także te gołębie są do tej pory w gołębniku, są też imbredowane. Między innymi jej wnuczka czarna miała 13/13. Pierwsza na 8200 z 540 km z lotu rejonowego. Także no ten syn jej pierwszy na okręg z lotu 750 km. Dość, że w super leciały te gołębie, to oprócz tego jeszcze reprezentowały okręg w kategorii standard olimpijski, czy samców, czy samic. Także świetnie. No tu akurat Twojej małżonki nie widać, a trzeba jej oddać ten szacunek, że to jest osoba, która mocno Ci pomaga Tak, w hodowli wspiera, tak. i Cię wspiera, co widać na każdym kroku, więc tej ładniejszej pogowołowy tu nie widać teraz, ale trzeba mocno wspomnieć, że lotujesz. Jak po prostu też nie mam czasu, lub jadę kuszować gołębie na loty te okręgowe, czy mamy jakieś tam zebrania zarządu okręgu, no to po prostu uzupełniam je, no nie? Tutaj W gołębniku, no nie? Ktoś musi, no. Jakoś trzeba to sobie z tym poradzić. No, niestety nie można też pełnić wiele funkcji, oprócz tego dość, że działać społecznie, to oprócz tego jeszcze dobrze lotować. No to mija się... Ta pomoc jest potrzebna. Tak, mija się to trochę z celem, no nie? Co byś na koniec powiedział moim widzom? Powiem tak, oglądajcie, słuchajcie, dużo ciekawych rzeczy na pewno się dowiecie. Nie przyjmujcie się tam to, co tam gadają po prostu ludzie dookoła, bo no, nasz ten sport trochę zrobił się taki, kurde, nie wiem jakby to powiedzieć, zazdrosny. Jeden drugiemu to zazdrości, że bo ten tak, bo gołębie, albo co daje, jak ja bym to dawał, jak ja bym tak robił. Ale naprawdę to jest tylko ciężka praca. Cały rok, przez 365 dni w roku.
i trochę szczęścia, żeby trafić na dobre gołębie. I Może naprawdę dobrych kolegów, bo to zamiast kupować można się z kimś wymienić. Można się wymienić. I wtedy U mnie ty chcesz kolorowe mieć ode mnie, więc poszłeś w ozdobne. No nie w ozdobne, w rude. W rudę. Tak. No, Rudę będę krzyżował ze swoimi czarnymi. Tak, a tak się śmieję, żartuję, bo poszedł na kolor, no tak powiem, na kolor. Ale nie, chodziło mi też, że rude mają tą cechę fajnej budowy. No. One są już, można powiedzieć, z tym genem takim do przodu. Chodzi mi też o to, żeby polepszyć ten swój standard Tak. w hodowli. Żeby po prostu dość, że to fajnie jeszcze leciało, to oprócz tego też wyglądało, jak to się mówi, przypominało gołębia pocztowego. No ja 2 tygodnie myślałem, co ci mam wybrać ze swojej hodowli. Tak. Jak poprosiłeś mnie o coś z rudych, to miałem mocno zagłódkę co do takiej hodowli mistrza Polski wybrać, żeby to było i ładne, Tak. i jakoś się nadawało, i z okiem, i z latania. Tak. Samiczka naprawdę, ta co była u mnie z 20 roku, przepiękna samica naprawdę. Lubię to, taki mój typ gołębia. Naprawdę jeszcze z tym okiem, z tym uziarnieniem. Znaczy na wystawę powiodłem ogólnopolską, Tak. bo też wysyłek nie ma. I to taka śnieżyca była jeszcze. Tak, żeśmy tam dopiero nie było możliwości się, nie wiem, w domu skonsultować czy coś, bo jednak troszkę od siebie mieszkamy. I udało mi się tu Cię odwiedzić też. Ale wtedy przywiozłem tą samiczkę, no i jakoś tak, w miarę samczyka, trafiłem w gust i samczyka. Tak. No samczyk trochę bardziej złośliwy był, bo mówi, że cię nie słuchał i jakiś nieobyty, tak, ale samiczka ci podeszła. Tak, później jak już, że tak powiem, zaklimatyzował się z samiczką, zajął sobie swoją celę, to już tak było ok, już tam normalnie drugi lęk, drugi lęk i później następne jajka, no to mam w sumie po nim 3, po tej z 20 roku samiczce mam 2, te 2 to nawet nie wypuszczałem, zostały na wojlerze, a po samczyku będą lotowane. Będą lotowane, tak, to zobaczymy jak w lotach, chociaż ty masz też eksperymentalną metodę, bo powiemy widzom, że twoje młódki na dachu nie były. No nie, dzisiaj mamy 21, tak? 21, poniedziałek jakoś, to tak? jeszcze na dachu nie były. Na dachu nie były i chce lotować tymi młodymi. Tak. Także mówi, że jak wypuści, to jedzie z żoną na plażę. Na ryby i wraca wieczorem i zamyka. Tak, chyba za tydzień wieczorem. Za tydzień wieczorem zamyka w lot. I liczy I liczy. No taka metoda, ale tak sobie przyjąłeś. Nie, po prostu totalnie, jak to zlewam młode. To totalnie. Ale w zeszłym roku tak zrobiłeś i ci się zgubiło 14, nie? Tam z iluś... Tak, jak wypuściłem do spisów, do oddania spisów brakowało 14. No to też w terenie mieszkam, w jakim mieszkam, jakbym ich puszczał od maja, podejrzewam, że nie tyle by ich brakowało. No tu są góry, Jastrzębie, podejrzewam. Ja powiem, tu mam taką historię, też go serdecznie pozdrawiam, może ogląda Daniela Tulińskiego, też sędzia. No to lecieliśmy Pawłowice 3, siada mi tam grupka 5 czy 6 gołębi, z moimi gołębiami siada jego młody po jego najlepszym samcu. Po czerwonym jakimś tam fajnym samcu. Tutaj. No to gdzie? Ale on mieszka gdzieś. Laszki, on jest gdzieś. Łódzkie. No właśnie. No, gdzie? Tutaj Podkarpacie, no nie? Tuliński, kojarzę, to ten wysoki kolega od nas, młodszy sędzia. On razem robiliśmy kurs sędziowski. A on z tobą robił, bo ja robiłem wcześniej, jestem starszym sędzią. Stażowo tak. Więc młody jest nieobliczalny, no to kurde, gdzie Laszki, województwo łódzkie? Łódzkiego to on tu zapieprzał trochę kilometrów miał, nie? No to ja lecąc z Częstochowę mam 210 kilometrów. On jest jeszcze wyżej. To 300 zrobił. Około 300, I młody miał siłę, nie? Tak, i młody miał siłę, no nie? No ale akurat po rozmowie z Danielem stwierdziłem, że zostaje i jak będziemy się spotykać na kursokonferencji w listopadzie, no to mu go przywiozę. Aha. Tak, on tu został po prostu. W ten sposób. Przepraszam. I więc tak żeśmy dogadali, bo szkoda go było wypuszczać z tego gołębia, ani u mnie nic, ani już u niego nic, no nie? Bo jeszcze jakby były wysyłki, podejrzewam, żebym mu odesłał, no nie? Poszedłbym na drugi dzień na pocztę i odesłał. Tak, ale teraz przy tych kosztach wysyłek, kurierów jakichś, bo idzie wysłać, ale koszty są jakby... A on go sobie stwierdził, że jak go odwiozę mu, to go zamknie do rozpłodu i wie, co to za gołąb, no to... Uznał, że go do rozpłodu se da. Tak, mówił mi, a to weź nim lataj. Ja mówię, nie,
Bo to ani u mnie, ani u niego, no nie, to przecież... Skoro już u niego latał, że będzie był taki... młody, który pierzył też już 4. loto, no to już też... Podejrzewasz, mógłby być ten lot dłuższy i poszedłby tam i takie by to było... nawet podejrzewam, że jakbym go za 2 dni, wiesz, wypuścił, to też by się gdzieś pobłąkał, podejrzewam, żeby nie poszedł. Ani on by go nie miał, ani z ty wschodu może. na zachód nie za bardzo by młody poszedł. No bo tak, akurat tutaj z naszych stron... Nie chcą wracać. No nie, no miałem tutaj niekiedy też przecież jak mocne wiatry są, to tutaj są gołębie i z Opola i z tamtych stron, więc no ciężko dolatują stąd gołębie. A No wiem. a one jeszcze Jak idą zostaną bardziej, po trasie, zostają, a jak tak. zostają tutaj, to a już... jeszcze tym bardziej, że one się pchają jeszcze gołąb bardziej w stronę Bieszczad, w stronę A tu już Łódź. góry, właściwie Tak, za góry, już tak, nie ma powrotu. Tak, więc no taka była jego decyzja. Siedzi, że tak powiem, na wojlerze, w listopadzie będzie w rękach właściciela, no nie? Na kursokonferencji, więc... Także ja życzę Ci udanych lotów, tych jeszcze co Ci zostały, żeby weryfikacje pomyślnie przeszły, bo wynik już gołębie zrobiły, teraz no papiery, w pewnym sensie, bo to tak jakby druga strona medalu. No to teraz już może takiej papierologii nie będzie, bo teraz już ten PZHGP online. No tak, no niby to wszystko... Tak, już może tych podpisów, piecząteczek, kropeczek. Tylko wiesz, te online, jak ja muszę wchodzić za każdym razem, listę jedną, drugą, potem się okazuje, że za 2 dni dopiero okręg wrzucił, zaś 3., 4, wchodzę co chwilę. Ale jakie są problemy w ogóle, żeby kod wysłali? Jak żeby się zalogować? No. Ja kiedy się loguję, czekam, nie ma. Ja czekam chwilę, SMS, żeby na maila, dopiero wchodzi ten kod, dopiero, także to jest też... Hodowcy, którzy nie są w zarządach, czy nigdzie nawet nie wiedzą, ile tych procedur dodatkowych jest. I jeszcze najlepsze jest to, że tam każda minuta, sekunda potwierdzenia listy, kto zatwierdził zarządu, wszystko jest czarne na białym. Czarne na białym i termin, czy się zmieściłeś w terminie, czy się nie zmieściłeś w terminie. Okręg potwierdził w terminie, zarząd potwierdził w terminie. Tak, myślę, że tylko część hodowców wie, ci co potwierdzają, o czym my mówimy, bo tam wchodzimy w program, ale większość w ogóle... No nie, to po prostu... Nie, to już... Znaczy jest to fajne, jak to będzie elektronicznie, okej, no w taki kierunek wszyscy chcieli, żeby szedł zarząd. Super, ale też do tego, wiesz, no to już by trzeba zrobić tak jak Benzing Live, żeby to wszystko było razem połączone. Za niedługo to może będzie, wiesz, że będą loty na żywo pykać. Tak, żeby nie jeździć, nie drukować, nie albo bawić. Po co jechać, no masz z rodziną gdzieś iść i zegar, żeby przesłał. Karta SIM, wszystko wysłane. Przesłać internetowo zamiast, no byłoby to, myślę, że to przyjdzie niedługo. No, może jeszcze nie tak. Przyjdzie, może niedługo, ale miejmy też to na uwadze, że nasze struktury PZHGP się starzeją. No. Znaczy to jest drugi problem, że tych hodowców ubywa. No, w naszym wieku myśmy są najmłodsi. Ile jest od Ciebie młodszych w oddziale? A nie wiem, czy bym tak na 2 rękach w oddziale... Ciężko znaleźć. Podejrzewam, no może więcej. A już parę lat w związku jesteś? Od 98 roku. No, a młodszych bardzo nie ma. No u siebie w sekcji młodszych mam chyba z 4 hodowców. To i tak u Was dużo, u nas wcale nie ma, nie? Ja jestem 30 lat w związku i młodszych nie ma. Aha, no to nie. To 2 może. Ja mam jeszcze takich chłopaków, co mają po 20, co mają teraz jakieś 24, 25. Nie, u nas dosłownie w całym oddziale chyba na palcach byś policzył. U nas zresztą byś policzył na palcach, ilu jest pracujących, reszta to emeryci, także struktura śląska jest taka jakby... No wiem, no tak. Inaczej, bo górniczy rejon to u nas jest naprawdę pracujących w ogóle nie ma, nie mówiąc o młodych. Wiem, rozumiem. To tak starzeje się to, no i po prostu te przepisy też się zmieniają ogólnie, nawet nie o nasz statut, tylko też i o regulaminy. Ci starsi hodowcy, którzy tam po prostu jakby coś się im zmienia, no to tym dla nim też im już jest źle, no bo jak to mówią, starego drzewa nie da się przesadzić, przyzwyczajeni do tego, więc no to też to takie młodszych, którzy są nawet w tych naszych strukturach, czy w oddziałach, czy w sekcjach, oni nie chcą się bawić w żadne, że tak powiem, funkcje społeczne, nie chcą brać na siebie żadnych odpowiedzialności i tylko interesuje zakoszować gołębie, najlepiej wygrać lot, no i tyle, no po prostu, no miejmy nadzieję, że teraz chyba jakieś jest współzawodnictwo, no nie? Druga liga. Nie. Młodych też? Młodych, no. A to było, zaś to zlikwidowali, nie wiem, to jest też ciężko określane, bo to było 1 rok, że tych młodych hodowców, potem zaś to znikło.
Nie Było wiem. to młodzieżowe mistrzostwo, a Wiem. teraz chyba jest znowu. No i zaś Mistrzostwa Świata tych młodzieżowych, co gołębi, coś tam jest, bo wiem, jest, mój jest. znajomy Piejko z Giniechowic akurat został młodzieżowym mistrzem świata, jakby to takie wiem. jakieś na wspólnym gołębniku, Mhm. ale ogólnie dla mnie samego, jestem gdzieś tam w zarządzie i w kolegium sędziów, te zawody są w pewnym sensie zagadką, jak się to odbywa, no też jest o tym mało powiedziane. Nagłośnienie, nie nagłośnione. Nagłośnione, skąd gdzie się co wzięło, no nie ma tego. Zresztą taka promocja... No to teraz są te nagrody finansowe przez zarząd. A było coś, jakieś nagrody finansowe do tych z GMP Nie nagradzanych. do wszystkich, przepraszam, chyba do których co wychodzą na scenę. Tak, a to masz rację, bo mówili, że na wspólnych gołębnikach są nagrody i wprowadzili nagrody finansowe na... To masz rację, zapomniałem o tym kompletnie, ale faktycznie jak czytałem zmiany w regulaminie, to ma uatrakcyjnić. No ja próbuję uatrakcyjnić, że młodzież patrzy na YouTube'a Tak. i oglądają gołębie. I oglądają gołębie i wielu osób, też młodych hodowców do mnie dzwoni, co nie mają pojęcia o gołębiach, o różnych rzeczach i to też jest źródło, co dociera do tych młodych, gdzie tam ze wschodu dużo tam zaczyna, co na przykład, bo tu nie, ale na przykład wschód Polski, ta druga połowa Polski, to tam jakby jest dużo tych kontaktów tych nowych hodowców i oni jakieś tam wiedzę czerpią z tych kanałów YouTube, więc czasami dobrze jak o tacy hodowcy jak ty na wysokim poziomie gdzieś tam się tym podzielą, bo i jest tam jakiś z tobą już wywiady i mówisz o metodzie, o tym. Tak. To wiadomo, nie ma gotowej recepty, ale przesłuchać sobie kilka filmików, jednego, drugiego, trzeciego i wyciągać własne wnioski. Najważniejsza metoda to 365 dni w roku. Praca z gołębiami. Praca z gołębiami, ze szpachelką. Czyli żadnych tajemnic wielkich, tylko praca z gołębiami. Tak, przede wszystkim systematyka. Ja powiem, że on wie co mówi, bo jak oglądam jego gołębie, jakim są w stanie utrzymane i jakie mają mięśnie różowe, to one faktycznie mają te mięśnie różowe tak jak podają, a nie u każdego hodowcy to jest. Także no muszę ci powiedzieć, że przygotowanie tych gołębi jest super twoich, bo tu parę w ręce miałem. No i tak oby dalej, bo to co robisz, to wiesz co robisz, a jedynie życzyć trochę szczęścia, No przy lotach, zdrowia. przy lotach, przy typowaniach, kurde, naprawdę to jest, no, jak to mówią, gołąb, wiatry i szczęście, no nie. Także cieszę się, że mogłem cię tu odwiedzić, że nas tu ugościłeś razem z tatą, że mogłem pooglądać twoje gołąbki, jak wyglądają, bo to jest też takie i do wystaw, jak porządny gołąb wygląda, musimy się też wymieniać tymi spostrzeżeniami i przygotowania topowych gołębi do lotu, jak wygląda taki gołąb przed lotem, po locie. No, nie każdy ma okazję złapać gołębie, które topowo latają, nie każdy, jak to ma wyglądać i do czego trzeba dążyć. Za to ci dziękuję. Ja również. Pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się, hodowcy. Dobry lot. Dobry lot.